Wszystko zaczęło się 2,5 roku temu. Jego imieniem i nazwiskiem nazwano edycję limitowaną Lancera Evo 6. Samochody z kierownicą po lewej stronie w kolorze czerwonym to jest święty gral. Powiedziałem, że mogę być w ciągu tygodnia, jeżeli zaakceptuje moje warunki. Zaakceptował, przyleciałem, sprawdziłem samochód i go kupiłem. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Wszystko zaczęło się 2,5 roku temu, kiedy znajomy do mnie przydzwonił i powiedział, że jest w Szwecji do kupienia czerwony Lancer Evo 6 Tommi Mäkinen, natomiast rajdowy. Była to rajdówka, która swoje złote czasy miała za sobą, no ale samochód mnie zainteresował. Na samym początku kupił go ode mnie kolega, później ja odkupiłem go od niego. No w każdym bądź razie poczułem smak samochodu unikalnego, niepowtarzalnego, jakim był czerwony Tommi. Natomiast no, zrozumiałem równocześnie, że nie zaspokaja to moich potrzeb. Samochód rajdowy fajnie, ale chciałem mieć oryginał. No i wtedy zacząłem się doktoryzować. Z tego, ile tych samochodów powstało, gdzie można je znaleźć i jak dużym unikatem są. Bo samochody z kierownicą po lewej stronie w kolorze czerwonym to jest święty gral. Tak naprawdę geneza Tommiego Mäkinena, tej wersji specjalnej, jest taka, że Tommi Mäkinen od 1996 roku co rok w 96, w 97, 8, 9 zdobywał tytuł mistrza świata jeżdżąc Lancerem Evo. Ukoronowaniem tego wszystkiego była ta edycja specjalna, która też była dla niego niespodzianką, tak, że jego imieniem i nazwiskiem nazwano edycję limitowaną Lancera Evo 6. Tak naprawdę on się nazywa Evo 6, przez wielu jest nazywany 6,5, ponieważ to było najlepsze rozwinięcie tej serii Lancerów. Żeby dokładnie sprawdzić historię danego egzemplarza, trzeba zajrzeć do internetu, do rejestru Lancerów Tommi Mäkinen Edition. Coś takiego jest i nazywa się to tme-registry.com. Tak, wchodzimy sobie tutaj, klikamy Europe i wybieramy sobie RS2 LHD. Możemy sobie wpisać numer VIN, żeby się upewnić, że nasz samochód występuje. I tak. Mamy z ważnych rzeczy. Najważniejsze oznaczenie, że jest to LHD, że jest to czerwony kolor with decal, tak? Czyli właśnie z naklejkami. Choroba związana z Lancerami objawia się także tym, że się zbiera prospekty z nimi skorelowane. Generalnie te gadżety udało mi się dopaść w Hiszpanii. To jest niepowtarzalny prospekt japoński. Facet z Hiszpanii właśnie na tejże grupie facebookowej ogłosił, że przejął dawny magazyn, dawny sklep z częściami do Lancerów i m.in. do Evo. Udało mi się u niego kupić nowe radio do tego samochodu, udało mi się kupić serię prospektów i m.in. japońską prasę motoryzacyjną traktującą wyłącznie o Lancerach.
Jest tutaj cała część poświęcona Tommi Mäkinen, poświęcona dodatkom, które występowały do tych samochodów, co jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ tego typu smaczki, dodatki, oryginalne, dedykowane układy wydechowe czasem mogą być potraktowane jako tuning, a po 20 latach raptem się okaże, że to było coś niepowtarzalnego. I warto o tym wiedzieć, żeby odróżniać, co jest po prostu agrotuningiem, a co jest elementem z epoki. Najtańszy czerwony LHD, jakiego spotkałem na mobile, kosztował 100 000 euro i był to samochód odrestaurowany już, tak? Po jakichś przygodach wcześniejszych. On przeszedł renowację. Ja oczywiście szukałem samochodu zachowanego, no bo takie najbardziej szanuję i takie mnie najbardziej zawsze interesowały. Samochód się sprzedał za te 100 000 euro. Ja szukałem czegoś tańszego i właściwie nie znajdowałem nic. Kolejny Lancer, jaki się pojawił na sprzedaż, to było auto ze Szwajcarii. Na grupie facebookowej poświęconej Tommi Mäkinenowi pojawił się wpis faceta mieszkającego we francuskim kantonie w Szwajcarii, że posiada taki samochód. Wrzucił zdjęcia, zrobił się szum, wszyscy do niego zaczęli pisać how much. Oczywiście on na dzień dobry stwierdził, że ten samochód nie jest na sprzedaż, tak? Natomiast zacząłem go puszować, męczyć, ponieważ to Szwajcaria, no to dochodziły jakieś opłaty w stylu VAT, akcyza, cło, mega komplikacje. Stwierdziłem, nie, no kurczę, to nie ma sensu, robią się jakieś astronomiczne kwoty. Na sam koniec odpuszczam. No ale mijał czas. Po kolejnym roku skontaktowałem się z tym samym panem, zapytałem się, czy temat aktualny. Tak, Piotr, pamiętaj tylko, że tamta oferta, która dla mnie wtedy była wysoka, to już teraz jest, powinienem być happy, tak? No i poleciałem do niego. Przejechałem się tym samochodem, wóz miał 30 000 km przejechane od nowości. Miał zdjęte naklejki, trochę modyfikacji mechanicznych, ale faktycznie był to ładny egzemplarz, którego łatwo można było przywrócić do seryjnej specyfikacji. Pojeździłem z facetem. On nigdy mi nie powiedział, że go sprzeda na 100%. I na sam koniec mówi, wiesz co, Piotr, ja chyba muszę się zastanowić, czy ja jednak chcę go sprzedać. Tak? Ja też nie puszowałem go, bo dla mnie ta kwota nadal była jakąś abstrakcją. Mijały kolejne miesiące. Znowu pojawił się wpis na grupie facebookowej faceta, tym razem z Norwegii, który miał taki samochód, też jak zwykle wyłącznie wrzucił kilka zdjęć i nie napisał nic więcej, napisał tylko, że ma. Zacząłem z nim gadać, on powiedział, że niechętnie, że nie chce sprzedać, że dopiero co go kupił, no i że nie. A że jakby miał go sprzedać, no to też za jakąś astronomiczną, jeszcze większą kwotę. Temat umarł. Mijały kolejne miesiące. Po pół roku od ostatniej rozmowy z tym Norwegiem zobaczyłem, że wrzucił już ogłoszenie na Facebooka na tą samą grupę, już napisał cenę. Już wszystko było jasne. Cena była niższa od tej, którą mi wtedy zaproponował. Ja do niego napisałem. Powiedziałem, że mogę być w ciągu tygodnia, jeżeli zaakceptuje moje warunki. Zaakceptował, przyleciałem. Sprawdziłem samochód i go kupiłem. Żeby kupić Lancera w Norwegii, to wpierw musiałem po niego polecieć, obejrzeć, sprawdzić, zweryfikować, czy wszystko się zgadza, czy wóz jest matching numbers, czy nie. Jak już się upewniłem, to puściłem panu przelew i uzgodniłem z nim, że odbiorę samochód, jak tylko wymyślę sposób, jak to zrobić. Analizując sytuację, stwierdziłem, że najlepiej będzie, jak zrobię to sam, bo muszę samochód odprawić, opłacić cło, akcyzę, VAT. No i przy okazji zrobię sobie podróż życia.
Odebrałem Lancera, wsiadłem w niego, oczywiście pierwsze kilometry, no to zawsze stres, czy wszystko jest na miejscu, czy wszystko działa. Evo odebrane. Na tle norweskiego krajobrazu prezentuje się cudownie. Mam nadzieję, że tak samo dobrze będzie wyglądać w Polsce. Na razie przejechałem 100 km i jest bajka. Od razu się zorientowałem, że opony są za wysokie i coś mi tam ociera tu i tam. Odczepia mi się poszerzenie, bo opony są za wysokie. Ale zaraz naprawimy magicznym urządzeniem taśmą klejącą. Trochę to ograniczyło mój zapał do śmigania po serpentynach, tak, żeby nie uszkodzić czegoś. Dojechałem już do zmoczonej deszczem Szwecji na granicy. Się okazało, że jestem po nieprzespanej nocy, właściwie wyspałem 4 godziny w samochodzie, przez to, że urząd celny przyciągnął mnie do godziny już po północy. Nie mogłem znaleźć nic do spania. Finał jest taki, że samochód jest już u mnie, przyszedł detailing, był już na hamowni, zrobiłem w nim pierwszy serwis duży, czyli wymieniłem hamulce, oleje, rozrząd, liftery, wszystko co się dało, ponieważ chciałem wykorzystać okazję wynikającą z tego faktu, że to wszystko jeszcze jest nowe. Kupiłem nowy intercooler, żeby ładnie się prezentował, jakieś opaski, obejmy. Najfajniejszą rzeczą, którą udało mi się zdobyć, to są oryginalne felgi, które nigdy nie były lakierowane. One są niepowtarzalne z uwagi na swój kolor, który nawet ciężko uchwycić na zdjęciu, bo to jest biała perła. Zanim auto wjechało na hamownię, to się okazało, że jest mały psikus, który tak trochę wypierałem, ale prawda jest taka, że jak kupiłem ten samochód, to razem z nim dostałem kartkę z wykresem z hamowni na 340 koni. Kartka pochodziła bodajże z 2002 roku. I tuż obok niej była faktura za 10 000 franków na tuning elektroniczny samochodu. No 10 000 franków to dosyć dużo. No i okazało się, że mam wstawiony komputer, który z zewnątrz jest w oryginalnym opakowaniu Evo 5, Evo 6. Był to komputer Gemini, do którego nie ma software'u, teraz przynajmniej w Polsce nikt takiego nie miał, w związku z tym nie można było się nawet skomunikować z tym komputerem. No ale byłem przewidujący i zbierałem od dłuższego czasu części do Lancerów. Miałem oryginalny komputer do Tomiego, założyliśmy, trzeba było tam przepiąć jeden pin i wszystko zaczęło działać. Pojechaliśmy z nim na hamownię. Samochód ma teraz 330 koni przy zachowaniu wszystkich seryjnych elementów. Później samochód przeszedł detailing, dzięki temu wygląda naprawdę zjawiskowo, jest cały w oryginalnym lakierze z wyjątkiem 2 drobnych, naprawdę małych elementów. Natomiast to, co chcę Wam pokazać, to jak sprawdzić oryginalność samochodu w przypadku Lancera europejskiego. Czerwony Lancer jest tak bardzo poszukiwanym samochodem, że zaczęły się pojawiać różne przekręty związane z tym autem. To znaczy ludzie kupują samochody, które są Japończykami, przekładają grodzie, jakieś tego typu rzeczy są na rynku, zmieniają kolory z białego na czerwone. No, na dzień dobry widać, że ten czerwony, który tutaj jest trochę innym czerwonym niż ten, który jest na karoserii.
Po prostu brakuje tutaj jednego z pigmentów i to tak ma być. On tak naprawdę pod wpływem upływu lat staje się brązowy. Obraz tej komory po prostu utwierdza w przekonaniu, że ten samochód jest oryginalny. Kolejną rzeczą, którą musimy sprawdzić, to są mastyki, które znajdują się na przedniej grodzi, tak? Ponieważ no, zdarzają się takie przypadki, że ludzie zmieniają gródź, przekładają z innych samochodów, czasami z jakąś dziwną historią. Jest czerwony z winu, ale cała karoseria jest innym samochodem. Kolejną rzeczą, która potwierdza, że mamy do czynienia z oryginalnym samochodem, są te dwie śrubki na tym deklu. Jest to dekiel pochodzący z wersji europejskiej, oczywiście bardzo rzadki, ponieważ zazwyczaj występują te dekle w wersji japońskiej i tych otworów nie mają, ponieważ jest to linka gazu, która akurat w wersji z kierownicą po lewej stronie przechodzi tędy, tak? A w wersji z kierownicą po prawej idzie bezpośrednio tutaj i nie zahacza w ogóle o silnik. Po tym aucie widać, że jest to wersja szwajcarska, chociażby tutaj po napisie po niemiecku i po specjalnej tabliczce znamionowej, która pokazuje tutaj na pierwszym miejscu CH, czyli Szwajcarię. Jest tutaj napis po niemiecku Achse 1 i Achse 2. Dokonałem jednej modyfikacji optycznej, która była dla mnie bardzo ważna, a mianowicie zmieniłem kolor kierunkowskazów. Auta z kierownicą po lewej stronie zawsze miały kierunkowskazy w kolorze białym. Dotyczy to małego kierunkowskazu i tego większego. Mi się ten samochód w takiej konfiguracji tak bardzo nie podobał, w związku z tym zmieniłem go na wóz z plakatu. Na każdym plakacie występuje z pomarańczowymi kierunkowskazami. Dla jasności, te pomarańczowe kierunkowskazy to też święty gral. Do tej pory nie były dostępne nowe. Widziałem, że się pojawiły nowe i kosztują naprawdę kupę kasy jak na coś takiego, bo kosztują 1200 zł. Tak? Podkreślam, to jest Mitsubishi, czyli nazwijmy to samochód pozycjonujący się na poziomie Skody mniej więcej. Tak? Tutaj mamy fajną rzecz, fajny gadżet, czyli tylny spoiler z regulacją. No, powiem tak, na niemieckiej autostradzie, jak wracałem z Norwegii, postanowiłem przetestować go i zobaczyć, co się dzieje. I on powyżej 200 na godzinę fajnie się wykrzywia w dół. Myślę, że tak przy 250 to możemy liczyć na to, że górna część spoilera spotka się z dolną. Więc absolutnie bym nie ryzykował, żeby zwiększać kąt, tak? No bo wtedy siła docisku mogłaby być zbyt duża i opór stawiany przez ten spoiler też zbyt wielki. Ale tak, to jest bardzo pracujący element. Jak analizowaliśmy sytuację związaną z kolorem czerwonym i tym, czy występowały wersje bez naklejek i z naklejkami, to raptem się okazało, że właściwie każdy czerwony miał te dekale. Nie wiem, krąży gdzieś taka legenda, że można było zamówić bez dekali, bez tych naklejek. No, ale jak przeglądałem zestawienie numerów VIN versus kolor, i tam wszędzie jest napisane, który samochód był z naklejką, a który bez, no to z tego wynika, że wszystkie czerwone były z tymi naklejkami. Więc jak są egzemplarze bez naklejek, to znaczy, że komuś się nie podobały i je po prostu zszarpał albo się zużyły pod wpływem upływu czasu. Historia tego wozu jest fajna, bo ma 66 000 km przejechane, a to za sprawą tego, że wóz jako nowy w 2000 roku został dostarczony do Szwajcarii. Tam też był do 2007 roku i został importowany przez Norwega. Tenże Norweg nie znał do końca norweskich przepisów i się okazało, że nie może go zarejestrować. I tak samochód stał, wyjeżdżał raz na jakiś czas na numerach dealerskich
na jakąś przejażdżkę, ponoć. I tak stał do 2021 roku. Tak więc ten przebieg, który jest w tym samochodzie, to 3000 km zrobiłem ja, podróżując z Norwegii, a 63 000 tak naprawdę zostały zrobione najprawdopodobniej wyłącznie w Szwajcarii przez pierwsze 7 lat eksploatacji. Ten samochód jest na pewno ukoronowaniem kilku lat pracy polegającej na szukaniu, tak? Bo cała zabawa związana z Lancerem Evo 6 Tomi Mäkinen w kolorze czerwonym polega na tym, żeby go szukać. I jest to na pewno jeden z tych etapów w moim życiu jako kolekcjonera, że osiągnąłem już coś, czego bardzo długo szukałem. No tak, no mam dylemat związany z tym samochodem, no bo z jednej strony naszukałem się, nazdobywałem, polatałem trochę po świecie, no bo i w Szwajcarii byłem, i w Norwegii, więc powinien ze mną zostać forever, tak? Ale z drugiej strony wiem, że przyszłość i potencjalny wzrost wartości tego samochodu moim zdaniem jest bardzo duży. No i on może być moją trampoliną do kolejnego jakiegoś fajnego projektu. Może będzie 10 lat, może mniej, ale na pewno myślę, że będzie długo. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.